Żeńszeń jest jedną z najbardziej znanych roślin na świecie. W reklamach usłyszysz, że dodaje energii, wzmacnia odporność, poprawia koncentrację, a nawet wpływa na potencję. Brzmi prawie jak naturalny superlek. Tylko że kiedy zajrzymy do badań naukowych, obraz robi się dużo bardziej złożony. Czy żeńszeń naprawdę działa? A jeśli tak, to na co dokładnie? Bo prawda jest taka, że marketing często wyprzedza naukę. W tym filmie sprawdzimy, czym właściwie jest żeńszeń, jak działa w organizmie, co naprawdę mówią badania o energii, odporności i potencjale oraz kiedy suplementacja może mieć sens, a kiedy jest tylko drogim placebo. Najczęściej mówiąc o żeńszeniu, mamy na myśli roślinę o nazwie Panax ginseng. Od tysięcy lat jest ona stosowana w tradycyjnej medycynie w Chinach i Korei. W tych systemach medycznych była uznawana za roślinę, która wzmacnia energię życiową i poprawia ogólną kondycję organizmu. Oczywiście współczesna nauka nie używa takich pojęć jak energia życiowa. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymajmy się na chwilę, bo jest jedna rzecz, którą warto wiedzieć o żeńszeniu. W sklepach pod nazwą żeńszeń sprzedaje się czasem coś zupełnie innego. Istnieje kilka różnych roślin nazywanych żeńszeniem, np. żeńszeń koreański, amerykański, a nawet tzw. żeńszeń syberyjski, który w ogóle nie jest prawdziwym żeńszeniem. Dlatego w badaniach naukowych najczęściej analizuje się Panax ginseng i właśnie o nim mówimy w tym filmie. Wiemy, że żeńszeń zawiera grupę związków chemicznych nazywanych ginsenozydami. To właśnie one są uważane za główne substancje biologicznie aktywne tej rośliny. Ginsenozydy mogą wpływać m.in. na układ nerwowy, procesy zapalne, metabolizm komórkowy, reakcje organizmu na stres. I właśnie dlatego żeńszeń jest często zaliczany do grupy roślin określanych jako adaptogeny. Najczęściej żeńszeń jest reklamowany jako naturalny sposób na zmęczenie i brak energii. I rzeczywiście, część badań sugeruje, że może on delikatnie zmniejszać uczucie zmęczenia, zwłaszcza u osób przemęczonych lub rekonwalescentów. Efekt jednak nie jest spektakularny. To nie działa jak kofeina, która w ciągu kilkunastu minut wyraźnie zwiększa pobudzenie. W przypadku żeńszenia efekty, jeśli się pojawiają, są zwykle subtelne i pojawiają się dopiero po kilku tygodniach stosowania. Niektóre badania pokazują również niewielką poprawę koncentracji czy funkcji poznawczych, ale znowu, są to raczej umiarkowane efekty. Dlatego naukowcy często podkreślają, że żeńszeń może być wsparciem, ale raczej nie będzie magicznym rozwiązaniem problemu chronicznego zmęczenia. Często można też usłyszeć, że żeńszeń wzmacnia odporność. W badaniach rzeczywiście obserwuje się pewien wpływ tej rośliny na układ immunologiczny. Niektóre prace sugerują, że może on wpływać na aktywność komórek odpornościowych oraz na produkcję niektórych cytokin. Jednak bardzo ważne jest, aby nie interpretować tego w sposób przesadzony. Żeńszeń nie jest naturalnym antybiotykiem i nie zastąpi leczenia infekcji. Najbardziej realistyczne wnioski z badań mówią raczej o niewielkim wsparciu funkcjonowania układu odpornościowego, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu. Jednym z powodów popularności żeńszenia jest także jego reputacja jako naturalnego afrodyzjaku. W literaturze naukowej rzeczywiście można znaleźć badania sugerujące, że może on w umiarkowanym stopniu poprawiać funkcje seksualne, szczególnie u mężczyzn z łagodnymi zaburzeniami erekcji. Mechanizm może być związany m.in. z wpływem na produkcję tlenku azotu, który odgrywa rolę w rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Ale znowu, efekty obserwowane w badaniach są raczej umiarkowane, a nie spektakularne. Dlatego żeńszeń nie powinien być traktowany jako zamiennik leczenia medycznego w przypadku poważniejszych problemów. Wokół żeńszenia narosło też sporo mitów. Pierwszy z nich mówi, że działa jak kofeina. W rzeczywistości mechanizm działania jest zupełnie inny i nie daje natychmiastowego pobudzenia. Drugi mit to przekonanie, że im większa dawka, tym lepszy efekt. W praktyce przy suplementach roślinnych większa dawka nie zawsze oznacza większą skuteczność, a czasami zwiększa tylko ryzyko skutków ubocznych. Trzeci mit to przekonanie, że działa u każdego. Jak w przypadku większości suplementów, reakcja organizmu może być bardzo indywidualna. Żeńszeń
Jest ogólnie uznawany za stosunkowo bezpieczny, ale to nie znaczy, że jest całkowicie pozbawiony ryzyka. U niektórych osób mogą pojawić się skutki uboczne, takie jak problemy ze snem, bóle głowy czy dolegliwości żołądkowe. Może też wchodzić w interakcję z niektórymi lekami, np. lekami przeciwzakrzepowymi czy lekami wpływającymi na poziom cukru we krwi. Dlatego osoby przyjmujące regularnie leki zawsze powinny skonsultować suplementację z lekarzem. Jeśli lubisz materiały, w których oddzielam naukę od marketingu suplementów, zostaw subskrypcję. A w komentarzu napisz, o jakiej roślinie albo suplemencie powinien być kolejny odcinek. Bo w świecie suplementów naprawdę łatwo się zgubić, a moim celem jest pokazywać, co faktycznie mówi nauka.